W tym filmie pokażę Ci prosty sposób na to, jak stworzyć niesamowite zdjęcie z Twoją twarzą. Będziesz mógł przenieść się w górskie szczyty, będziesz mógł zmienić się w Twojego ulubionego superbohatera lub na chwilę przenieść się w kosmos. Tego typu zdjęcia możesz wykorzystać na Twoich mediach społecznościowych lub do celów reklamowych. Pokażę Ci jeszcze inne funkcje tego systemu, ale najpierw przejdźmy do rejestracji. Na początek kliknij w link w opisie tego filmu i tutaj podaj nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło i stwórz konto. Jeśli skorzystasz z mojego linku z opisu, dostaniesz dodatkowe kredyty, które będziesz mógł wykorzystać na generowanie zdjęć. Po rejestracji zostaniesz przekierowany do takiego panelu i w tym miejscu pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, to stworzyć swojego wirtualnego awatara, wirtualnego aktora, który będzie wykorzystywany do generowania zdjęć. Kliknij sobie tutaj Create Your AI Actor. W tym miejscu musisz wybrać swoją płeć, musisz wybrać, czy jesteś dorosłym czy dzieckiem, wpisać nazwę tego aktora, awatara, no i przesłać swoje zdjęcia. No i tutaj jest kilka uwag. Ważne, żeby te zdjęcia były dobrej jakości, żeby nie było tam dodatkowych elementów takich jak na przykład okulary, kapelusze. Dzięki temu ten awatar będzie znacznie lepiej odwzorowywał Twoją postać. Gdy to wszystko zostanie zrobione, no to musisz kliknąć tutaj, gdy prześlesz 10 zdjęć. Wystarczy, że klikniesz sobie tutaj na plusik i wybierzesz zdjęcia z Twojego komputera. Stworzenie pierwszego aktora jest bezpłatne. Jeśli będziesz chciał stworzyć ich więcej, no to wtedy musisz dopłacić. Druga opcja dostępna w systemie to tworzenie spójnych właśnie postaci, które będą miały spójną twarz, ubrania, sylwetkę. Jest to opcja dodatkowa. My skupimy się w tym filmie właśnie tylko na kopiowaniu twarzy. Gdy postać jest już wygenerowana, to może zająć trochę czasu. Możesz kliknąć sobie na Create Image i tutaj mamy narzędzie do generowania zdjęć. Jest bardzo proste. Na początku wybierasz sobie typ, czy to jest portret, czy zdjęcie ogólne. Następnie wybierasz proporcje tego zdjęcia. Czy to ma być kwadrat, czy właśnie zdjęcie w innej proporcji. Możesz wybrać, w którym miejscu będzie znajdowała się postać. Możesz wybrać również, czy to ma być właśnie zbliżenie, czy jednak nieco dalszy kadr, więc to również jest ciekawą opcją. Możesz również kliknąć sobie tutaj i nawet wyznaczyć, w którą stronę ma być zwrócona twarz. Ja ustawię sobie to w taki sposób. Tutaj mamy miejsce na nasze polecenie, czyli musimy wpisać po angielsku, co ma zostać stworzone i mamy oznaczenie, że zostanie wykorzystana moja twarz. Jeśli usunąłbym to wszystko, to mogę również kliknąć sobie tutaj i wybrać jednego z dostępnych aktorów. Ja wybieram siebie, no i tutaj wpisujemy, co chcę zobaczyć. Na początek stwórzmy sobie kosmonautę w kosmosie. Wpisałem proste polecenie, łysy astronauta w kosmosie, no i jest tutaj dopisany Krzysztof, czyli będzie wykorzystana moja twarz. No i warto dopisać tutaj dodatkowe elementy. Jeśli najedziesz sobie na znak zapytania, to jest tutaj wszystko pięknie opisane, co możemy tutaj opisać, czyli obiekt, aktywność, jak wygląda środowisko, jaki jest nastrój tego zdjęcia, no i możemy w ten sposób decydować, co znajdzie się na zdjęciu. Mamy tutaj jeszcze kilka elementów. Ważne, żeby wybrać sobie styl. Ja w tym wypadku wybiorę sobie Cinematic, ale możesz wybrać inny styl. No i klikamy Generate. Każde generowanie zdjęcia zabiera kredyty z Twojego konta. Tutaj możesz zobaczyć, ile kredytów Ci zostało. No i po chwili takie zdjęcie zostanie stworzone. Zostały wygenerowane 4 zdjęcia i teraz mogę wykonywać dalsze operacje albo zmienić polecenie. I w tym wypadku wpiszę tutaj, że będzie to Księżyc, a nie Mars. No i chcę, żeby ten kosmonauta miał biały strój kosmiczny. Mamy kolejne zdjęcie, nie każde wychodzi tak, jakbyśmy chcieli, no tutaj mamy jakąś totalną abstrakcję. Wszystkie zdjęcia, które wygenerujesz, będą dostępne w Image Studio. W tym miejscu możesz wykonywać na nich kolejne operacje lub zmienić dane elementy. Jeśli miałbym na przykład takie zdjęcie, to mogę sobie kliknąć tutaj Make Variant i system stworzy warianty na podstawie tego, co tutaj wybiorę. Mogę sprawdzić, żeby system stworzył coś podobnego, mogę zmienić prompt czy też stylistykę. No i znowu klikam Generate i system generuje nowe zdjęcia. Jeśli wejdziesz sobie na jakieś zdjęcie, załóżmy takie i będziesz chciał je pobrać, no to mamy taką możliwość, ale zostaniesz automatycznie poproszony o to, żeby kupić wersję płatną. No i żeby faktycznie wykorzystywać te zdjęcia komercyjnie do celów biznesowych, no to tutaj trzeba kupić abonament i pokażę Ci w dużym skrócie, jak wygląda cennik, a potem pokażę Ci jeszcze jedną ciekawą funkcję, która ma duży potencjał, szczególnie jeśli nagrywasz filmy. Jak w przypadku większości nowych narzędzi, polecam zawsze wybierać płatność miesięczną, ponieważ możemy zrezygnować
zrezygnować w dowolnej chwili, czyli na przykład po miesiącu zdecydować, że nie chcemy tego narzędzia i anulować taką płatność. Pakiet startowy zaczyna się od $8 miesięcznie, mamy w tym 300 kredytów, w bezpłatnej wersji jest 100 kredytów miesięcznie. Możesz pobierać zdjęcia, możesz wykorzystywać je komercyjnie, ale będziesz musiał oznaczyć autora. Dopiero w wersji Pro oznaczenie nie jest konieczne, no i możemy sobie wykorzystać ten plan już za $25 miesięcznie. Jeśli spodobało Ci się to narzędzie, to możesz je przetestować, kliknij w link w opisie, no i dostaniesz bezpłatne kredyty, będziesz mógł wygenerować sobie więcej zdjęć. Teraz pokażę Ci jeszcze jedną funkcję, która ma bardzo duży potencjał. Nazywa się Story Studio. Jest w wersji beta. To narzędzie służy do generowania postaci i tworzenia krótkich historii. Tutaj znajdują się różne przykłady. Mamy na przykład przykład z kosmonautą. Nie chcę Ci tego puszczać, ale można sobie to przejrzeć. Jest to bardzo ciekawe. Ja stworzyłem kilka takich przykładów pod potrzeby związane z działalnością mojej żony, która właśnie tworzy muzykę, pisze e-booki dla dzieci i ciekawe historie. No i tutaj można wygenerować sobie naprawdę fajne postacie. Jeśli ten system będzie rozwinięty, to myślę, że będę z niego korzystał. System działa bardzo prosto. Klikamy sobie New Story. Tutaj możemy wybrać, czy taka historia ma być stworzona za nas, czy już mamy naszą historię. No i tutaj wpisujemy sobie kilka elementów. Na początku musimy wybrać, jaki to jest styl. Musimy wybrać bohaterów historii, czyli na przykład będzie to Krzysztof. No i tutaj trzeba by opisać, jak wyglądają te postacie, czym się charakteryzują, no i mamy naszą historię. Wkleiłem tutaj na szybko historię wygenerowaną w ChatGPT, no i klikam Create this story. Teraz muszę wybrać format, no i styl. Wybierzemy sobie, że będzie to na przykład science fiction i klikam Continue. Teraz możemy wybrać naszych bohaterów, mogę kliknąć sobie tutaj i wpisać nowe polecenie, które sprawi, że ten aktor zostanie zmieniony. Ja zostawię go takim, jakim jest, no i przejdźmy sobie do naszego storyboardu, czyli możemy sobie tutaj właśnie wybrać narrację. Ta narracja nie została skopiowana, bo system ma jeszcze delikatne błędy, ale można w prosty sposób ją podmienić i napisać tutaj tekst, który zostanie wypowiedziany przez automatycznego lektora. Możemy również tutaj wybrać scenerię oraz bohatera, który występuje w tej konkretnej scenie. Mamy tutaj aktywność i tło danej sceny. Możemy również podmienić naszego bohatera, czyli nasz obraz, który zostanie wygenerowany na inny i w ten sposób mamy kontrolę nad całą tą historią. Jeśli jesteś zadowolony z tej opowieści, no to możesz kliknąć Export. Pewnego razu w odległej galaktyce załoga statku kosmicznego pod dowództwem Krzysztofa, w skład której wchodzili Maria i robot Axiom, natknęła się na nieznany dotąd sygnał pochodzący z tajemniczej planety. Sygnał ten zawierał złożoną sekwencję matematyczną, która zdawała się być zaproszeniem od innej cywilizacji. Po wylądowaniu na planecie załoga odkryła rozległe ruiny, które wydawały się być pozostałościami zaawansowanej technologicznie cywilizacji. Maria, używając swojej wiedzy naukowej, zaczęła analizować artefakty i hieroglify, które odkryli, w nadziei na rozszyfrowanie historii tej cywilizacji. W międzyczasie Krzysztof i Axiom przeszukiwali teren w poszukiwaniu jakichkolwiek znaków życia lub dodatkowych danych, które mogłyby pomóc im zrozumieć, co stało się z mieszkańcami planety. Wtedy natknęli się na zamknięte podziemne laboratorium, które wydawało się być wciąż zasilane. No i ostatnia funkcja, z której na ten moment nie jestem zadowolony, to tworzenie awatarów. Możemy kliknąć Create New Video i stworzyć sobie nowego, gadającego awatara, ale daleko mu od ideału i niestety wyniki są nie takie, jakbyśmy oczekiwali. Pokażę Ci szybki przykład. Wybieram głos Marka, wpisuję, co ma powiedzieć ta postać, no i klikam Export and Animate. Zobaczmy, jak będzie wyglądać nasz awatar. Tak wygląda zmiana zdjęcia w mówiącego awatara. System na ten moment słabo radzi sobie z odtworzeniem ruchu warg, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Jestem bardzo ciekawy, czy widzisz jakieś realne, biznesowe zastosowanie dla tego systemu. Jeśli tak, to koniecznie napisz mi komentarz pod tym filmem, a teraz zapraszam Cię do kolejnych materiałów.